Bardzo mi miło przywitać wszystkich Państwa, którzy tutaj dzisiaj do nas dotarliście, a także tych, którzy z różnych powodów zdecydowali się śledzić nas w internecie, bo dzisiaj odebraliśmy bardzo dużo wiadomości, że właśnie warunki pogodowe sprawiły, że część z Państwa zdecydowała się śledzić nas w internecie. Także bardzo serdecznie także witam te osoby, które tą drogą nas oglądają, a Państwa w szczególności tutaj w tej kameralnej sali Centrum Konferencyjnego Okopowa. Mam nadzieję, że spędzimy ze sobą dzisiaj bardzo produktywny, ciekawy czas. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja to podsumowanie pewnego etapu, pewnego procesu, projektu Cyfrowi Młodzi Obywatele dla przyszłego społeczeństwa dzięki Erasmusowi. Był to projekt finansowany z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. Inicjatywa była realizowana przez dzisiejszego gospodarza, Fundację Prokultura oraz sieć Nowarekon z Nowary z Włoch. Te dzisiejsze spotkanie otwiera taki bardzo ciekawy okres w projekcie, bo my dziś w Polsce właśnie organizujemy tu dla Państwa konferencję na temat rozwijania kompetencji społeczno-medialnych młodzieży, a już jutro nasz partner, sieć Nowarekon we Włoszech, w pięknym mieście na północy Włoch, Novara, będzie organizował Info-Day dla gości z Włoch, więc będą to bardzo dwa ciekawe dni. Szanowni Państwo, jest dzisiaj z nami Magda Janczewska, prezeska Fundacji Prokultura i tutaj, żeby wszystko odbywało się zgodnie z protokołem, zaproszę właśnie do siebie Magdę, naszą prezeskę, aby tutaj Państwa serdecznie przywitała, wprowadziła w temat i otworzyła nasze spotkanie. Szanowni Państwo, ja też chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować i Państwa powitać, że Państwo do nas dotarli. Zapowiadali gołoledzie, zapowiadali bardzo złe warunki atmosferyczne. Wiem, że wielu z Państwa zdecydowało się jednak być przy komputerach, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy się poznać osobiście, bo jakkolwiek rozwój internetu, technik informacyjnych, komunikacyjnych, kompetencje cyfrowe, medialne są bardzo ważne, to jednak te relacje międzyludzkie są kluczowe we wszystkich dziedzinach życia. Ale spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o kompetencjach medialnych, kompetencjach społecznych. Kompetencje medialne, czyli media literacy, tak się to mądrze nazywa po angielsku, uznawane są za jedne z najważniejszych kompetencji XXI wieku i w wszelkiej dokumentacji unijnej przez Komisję Europejską. Dlaczego one są takie ważne? Mam nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja odpowie nam na to pytanie. Ja też Państwa serdecznie zachęcam do tego, żeby zostać w tej części, w której będziemy debatować. Bo mam parę prowokacyjnych pytań. Wiem, że wśród Państwa jest wiele osób związanych z sektorem edukacji, zarówno po stronie jednostki samorządowej, która nadzoruje, jak i bezpośrednio u źródła, czyli osoby edukatorskie. I chcielibyśmy też porozmawiać o roli być może szkoły w rozwoju kompetencji medialnych, o roli rodziny, jeśli uda nam się, i w roli organizacji pozarządowych, czyli takich jak Fundacja Prokultura, jak my możemy wpływać na ten rozwój. Opowiemy też o dwóch projektach, które realizowała Fundacja. To jest 5 kluczy do bezpiecznego świata internetu oraz Cyfrowy Obywatel wymiata w internecie. To były dwa projekty, które zrealizowaliśmy w bardzo trudnym okresie, a do których zainspirowały nas, kto wie, co to jest Pandora Gate. Można podnieść łapkę. No to większość wie. I właśnie te projekty powstawały w tym okresie, kiedy wybuchła Pandora Gate i wtedy wszyscy tak naprawdę zwrócili uwagę na taką szarą strefę internetu, czyli pato-influencerów, pato-streamerów i takie zjawiska negatywne jak wizerunek, jak hejt, jak fake newsy, jak walka z dezinformacją i tego wszystkiego dotyczą kompetencje medialne. Więc o tym chcielibyśmy porozmawiać, jak możemy wzmacniać młodzież i dzieci w tym jakże trudnym temacie oraz czy my, dorośli, boomerzy, co po niektórzy nazywani przez młodych, dorośliśmy do tej tematyki. Bo ja może powiem troszeczkę coś takiego do własnego ogródka. Mam wrażenie, że czasem trochę nie dorosłam do tego, że ja nie znam autorytetów obecnych, młodzieży, znanych osób, które śledzą dzieci i młodzieży. Jak mogę być partnerem do dyskusji z młodym pokoleniem, kiedy ja nie śledzę trendów?
Kiedy ja nie wiem, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy nie wiem, czym są freak fighty. Kiedy nie wiem o wielu innych zjawiskach, z którymi mamy do czynienia. Więc o to, mam nadzieję, porozmawiamy w tej ostatniej części dyskusyjnej, gdzie zachęcamy do pozostania i do dyskusji z nami. A ja bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie i otwieram konferencję. Dziękuję Magdo za wprowadzenie w tematykę. No właśnie, padły tutaj już informacje o projektach, które w przeszłości realizowała Fundacja Prokultura. Natomiast tak jak mówiłem, dziś ta konferencja jest podsumowaniem projektu, który realizowaliśmy w programie Erasmus+ razem z partnerem we Włoszech i myślę, że w takim otoczeniu jak dziś tutaj wszystko musi się udać, bo czuwają nad nami wszystkie świętości i co dziś przed nami, bo nie tylko mamy wsparcie duchowe, ale mamy dzisiaj też fantastycznych ekspertów, praktyków, edukatorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, podzielą się swoją wiedzą, swoimi pomysłami. W programie właśnie mamy teraz część, którą ja zaczynam, prezentację pewnego raportu, podsumowania naszej konferencji. Będzie to krótkie podsumowanie tego, co robiliśmy podczas 12 miesięcy wspólnego działania z naszym partnerem z Włoch, ale też innymi partnerami, z innymi organizacjami, które nas wspierały. Powiem też o tym, do jakich wniosków doszliśmy. Następnie już obecny tu na sali Piotr Maczuga, bardzo ciekawy temat, bardzo prowokacyjnie sformułowany, opowie o pokoleniu AI, pokoleniu sztucznej inteligencji, między cyfrową rewolucją a końcem cywilizacji, jak mądrze wspierać młodzież w erze sztucznej inteligencji. Myślę, że bardzo ciekawy temat. Ja już zauważam czasami, że u dorosłych osób rośnie frustracja, kiedy jakieś narzędzie AI nie działa. Kiedy zaczynamy, musimy sobie radzić sami. Tak jak kiedyś pracując w urzędzie, pamiętam swoją taką ludzką niemożność działania, kiedy internet nie działał, tak teraz wszyscy zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że mamy wsparcie w tym zakresie sztucznej inteligencji i o tym wszystkim opowie nam Piotr Maczuga. Następnie zrobimy przerwę kawową, zapraszamy Państwa. Myślę, że część z Was już korzystała do sali obok, czekają na Państwa tam serwis kawowy i krótko sobie podyskutujemy w kuluarach o tym, co już za nami i o tym, co przed nami i także też wokół tematów edukacji cyfrowej, bo Fundacja Prokultura ma też do zaoferowania wiele w tym obszarze. Później bardzo ciekawe wystąpienie Pawła Waleckiego, który opowie o tym, jak z telefonem w ręku rozwijać kompetencje społeczne i medialne wśród młodzieży na podstawie doświadczeń programu Równać Szanse. Tutaj, jeżeli Państwo mieszkacie w Warszawie, myślę, że ten program jest mniej znany, natomiast jest to program skierowany do mieszkańców miast, miejscowości do 20 000 mieszkańców i co roku kilkaset projektów jest realizowanych w ramach tego programu, więc są bardzo bogate doświadczenia, bardzo bogate informacje, jak działać z technologiami, ale tak, by młodzież działała wspólnie, by rozwijała także kompetencje właśnie autoprezentacyjne, medialne, kompetencje społeczne. Następnie porozmawiamy sobie z Anią Orzech, która przez wiele lat była koordynatorką wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Już za chwilę będziemy mieli kolejny finał i myślę, że Ania podzieli się, jak przy użyciu technologii rozwija kontakt z tymi ludźmi, tak by ci ludzie, jak widzicie sami na ulicach, nie tylko siedzieli w telefonach, ale potrafili wyjść do kogoś, podejść do obcej osoby, poprosić o jakiś datek i o tym wszystkim także opowie Ania Orzech. I nasze spotkanie zakończymy panelem takim dyskusyjnym, do którego zapraszamy także Państwa, żebyście się aktywnie włączyli. Będą w nim uczestniczyć Magda Janczewska, która tutaj już brała udział, Paweł Walecki i Ania Orzech i porozmawiamy sobie, jak właśnie rozwijać kompetencje społeczno-medialne młodzieży, ale tak, by wykorzystując technologię nie wylać dziecka z kąpielą, bo sami słyszymy często głosy, że trend powinien być w drugą stronę, że powinniśmy odciąć młodych ludzi od technologii, no bo siedzą tylko w telefonach, bo
w klasach, w szkole, na przerwach tylko i wyłącznie ze smartfonami, więc o tym wszystkim sobie porozmawiamy podczas panelu dyskusyjnego i tutaj myślę, że Magda i pozostali nasi konwersanci zadbają o to, żeby było ciekawie i żeby było interesująco. No i oczywiście zakończymy krótkim podsumowaniem. Mam nadzieję, że będzie to czas bardzo ciekawy i produktywny. Szanowni Państwo, jak mówiłem, dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem pewnego procesu, który toczył się przez 12 miesięcy. Projektu, który miał tytuł Cyfrowi Młodzi Obywatele dla przyszłego społeczeństwa dzięki Erasmusowi. I tutaj pomimo, że w nazwie mamy młodych obywateli, to projekt był skierowany do osób, które na co dzień pracują z młodzieżą, w różnej formie edukatorów, trenerów, nauczycieli, doradców zawodowych, bo takie osoby brały udział w tejże inicjatywie. My, jak mówiłem, realizowaliśmy go jako Fundacja Prokultura, byliśmy liderem tej inicjatywy, a naszym partnerem po stronie włoskiej była sieć Nova Recon z miasta Novara we Włoszech. Pozyskaliśmy na ten cel 60 000 euro i właśnie w ramach tego projektu mieliśmy zaplanowane odbycie 2 wizyt studyjnych. Jedna z nich oczywiście odbyła się we Włoszech, jedna odbyła się tutaj w Warszawie i także wyjeżdżaliśmy poza Warszawę, za chwilę o tym opowiem. Poza tym spotykaliśmy się z ekspertami, spotykaliśmy się we własnym gronie, robiliśmy badania jakościowe, wysyłaliśmy ankiety do organizacji, które uznaliśmy, że mają doświadczenie w tym obszarze, które mają wiedzę, jak działać i to wszystko zebraliśmy w raporcie, który znajduje się na naszej stronie. Macie Państwo QR kod na tym programie, ale macie Państwo także go na pendrive'ach. Ci tutaj, którzy reprezentują sektor edukacji formalnej i nieformalnej, dostali go na pendrive'ach. I przy okazji, jak jesteśmy przy tych kodach QR, to powiem coś, o co zawsze by pytała się młodzież. Jeżeli Państwo chcecie skorzystać z sieci Wi-Fi w tymże pomieszczeniu, to sieć, która się tu jest dla Państwa udostępniona, ma nazwę CO, czyli od Centrum Okopowa 55, CO 55, a hasło małymi literami Centrum Okopowa. Centrum Okopowa, nieskomplikowane hasło, więc jeżeli ktoś chce na bieżąco śledzić informacje, czy spoglądać na raport na swoim smartfonie, jest taka możliwość. No i właśnie podczas tych spotkań omawialiśmy ciekawe narzędzia, metody, jak pracować z młodzieżą, żeby rozwijać w nich tych kompetencje medialno-społeczne, jak zainteresować ich tematami trochę ważniejszymi niż, jak Magda wspomniała, freakfightami czy innymi patostreamerami, tylko żeby zarazić młodzież czymś bardziej pozytywnym. No i odbyliśmy 2 wizyty. Podczas wizyty we Włoszech, przepraszam, coś tu się źle skopiowało, odwiedziliśmy 4 organizacje. Były to bardzo różne podmioty o różnej specyfice. Jedną z nich była organizacja, która pracowała z dziećmi imigrantów, z dziećmi, ludzi, którzy często nie są wdrożeni w system społeczny Włoch, którzy często są wykluczeni społecznie i tam przyglądaliśmy się, jak uczą ich na różne sposoby wdrożenia w społeczeństwo, uczą ich właśnie tego, żeby nie bali się wyjść, żeby pokazywali się w świecie także mediów i chociażby uczestniczyliśmy w takim ciekawym projekcie, w którym jeden z nauczycieli języka włoskiego za pomocą rapu starał się nagrywać ważne treści dla młodych, wciągał ich do tego, żeby tworzyli coś, co ich interesuje, czyli tworzyli rap i tutaj po prawej stronie macie Państwo widok nauczyciela, który właśnie rapuje jakąś piosenkę, do której tekst został napisany przez jego uczniów. Bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa, a my sami też
staraliśmy się aktywnie uczestniczyć do tego stopnia, że podczas wizyty wzięliśmy także udział w zajęciach sportowych. Ja o tyle to było dla mnie ciekawe, że później przez 2 dni nie mogłem się śmiać i miałem dość duże zakwasy na brzuchu, więc staraliśmy się nie tylko przyglądać, ale także aktywnie uczestniczyć w tym, co nam oferowała włoska strona i tak jak mówiłem, były to organizacje Eserci, Orientamente, Wspólnota Sant'Egidio i formacja Filos. O tych podmiotach możecie Państwo przeczytać w protokole, w raporcie, który jest właśnie na tym pendrive'ie. A także we wrześniu zaprosiliśmy grupę z Włoch do Polski. W Polsce tutaj odwiedziliśmy w Warszawie Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Może Państwo kojarzycie, to jest fundacja, która ma wiele programów skierowanych do młodzieży. Rozmawialiśmy z dyrektorem programowym Mirkiem Czyżewskim, który opowiadał o tym, w jaki sposób Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności widzi swoją misję w obszarze kompetencji medialnych młodzieży. Odwiedziliśmy także Fundację Orange w Fab Labie. W Orange patrzyliśmy, jak wyglądają warsztaty, jak to się w praktyce odbywa. Byliśmy także w Centrum Aktywności Lokalnej w Lesznie, ale dlatego, że prowadzona jest tam pracownia Orange i realizowane są też projekty programie Równać Szanse, więc mieliśmy możliwość spotkania się z młodzieżą i ja byłem wręcz dumny z tego, że to nie edukatorzy rozmawiali, co robili, tylko młodzi ludzie siedli naprzeciwko 4 dorosłych Włochów i fajnym językiem angielskim opowiadali o tym, co robią. O tym, co robili, co im się podobało, więc poczułem dumę, że nie jest tak źle z tą naszą młodzieżą, że fajnie się to odbywa. Byliśmy także oczywiście w Fundacji Prokultura, gdzie także opowiadaliśmy o projektach, o których wspomniała Magda i dosłownie 6 fotografii, które to obrazują. Tak jak mówiłem, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fab Lab w Fundacji Orange. Też odwiedziliśmy Akademię Realizacji Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku, także patrzyliśmy tutaj na część studentów, którzy... Tak, i to ważne, co Magda mówi, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia czy uczestnictwa jako partner w projekcie Kluby Rozwoju Cyfrowego, w którym to projekcie jesteśmy partnerem i tworzymy materiały edukacyjne, więc grupa włoska miała też okazję popatrzeć, jak w praktyce tworzone są materiały właśnie do tego innego projektu. Widzieli, jak się nagrywa, widzieli, jak wygląda właśnie ta edukacja medialna na poziomie studenckim. Zostali oprowadzeni przez rektora. No i tutaj widzicie Państwo także fotografię z młodzieżą w Centrum Aktywności Lokalnej w Lesznie, gdzie, tak jak mówiłem, młodzi ludzie sami podjęli rękawice do tego, aby opowiedzieć o tym, jak wyglądała ich edukacja medialna, zaprezentowali siebie, pokazali swoje działania, więc było to bardzo, bardzo takie inspirujące i dla mnie osobiście motywujące, że nasza młodzież potrafiła wyjść naprzeciw, a tak jak mówiłem, jest to dla mnie o tyle ciekawe doświadczenie, że sam kiedyś uczestniczyłem w wizycie studyjnej w Stanach Zjednoczonych i kiedy odwiedzaliśmy szkołę amerykańską, byłem bardzo zdziwiony, że do nas wyszły 2 osoby, 2 uczennice, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i to one nas oprowadzały po szkole. Nie dyrektor, nie wicedyrektor, nie nauczyciel, tylko uczniowie, którzy wyszli do nas i nas oprowadzili i tak jak powiedziałem, w Lesznie też odczułem taką satysfakcję, że to właśnie my też mamy młodzież, którą potrafi się sama zaprezentować i w takim pozytywnym aspekcie. I tak jak mówiłem, efektem naszych prac, naszych spotkań jest raport, który macie Państwo dostępny, jak uczyć kompetencji medialnych młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami. Po tej włoskiej stronie te specjalne potrzeby opierały się przede wszystkim na tym, że była to młodzież z rodzin imigranckich. U nas, że byli to często ludzie z mniejszych miejscowości, trochę zagrożeni wykluczeniem, czasami społecznym, więc to było bardzo szerokie podejście. W raporcie znalazło się 9 ankiet jakościowych wypełnianych przez
5 organizacji z Polski i 4 organizacje z Włoch. Jeżeli chodzi o organizacje włoskie, były to te, które odwiedziliśmy, które Państwo widzieliście. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje z Polski, były to Fundacja Digital Creators, były to Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie, była to Fundacja Prokultura, Centrum Kultury w Tuchowie i umknęła mi nazwa, ale na pewno Państwo w protokole odnajdziecie, a za chwilę się prawdopodobnie także pojawi, bo w tymże raporcie znajdziecie Państwo bardzo ciekawe opisy już zrealizowanych inicjatyw. Przykładami, tutaj wymieniłem kilka przykładów takich inicjatyw, na przykład Młodzieżowe Motywatorium, które było realizowane przez Bibliotekę Gminną w Wojcieszkowie, w którym to młodzież tworzyła studio nagraniowe, nagrywała wywiady, podcasty, promowała je w mediach społecznościowych, sama dobierała sobie ciekawych ludzi do tego, aby przeprowadzić taką rozmowę. Mediamente w organizacji Eserci we Włoszech, w którym uczono, jak krytycznie podchodzić do informacji. Celowo nagrywano także fake newsy, publikowano i weryfikowano, jak ludzie zareagują. Bardzo w takim zamkniętym gronie, bo to było na grupach uczniowskich danej szkoły, sprawdzano, jak podchodzi się do tematu. Projekt 5 kluczy do lepszego świata internetu Fundacji Prokultura, który był też bardzo innowacyjny w swoim zakresie, bo takim efektem, rezultatem, już nie chcę opowiadać o tych projektach, bo będzie na to czas i znajdują się ich szersze opisy w raporcie, było stworzenie 5 wirtualnych escape roomów, każdego escape roomu tematyka dotyczyła pewnego obszaru z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa, z zakresu tych cyfrowych kompetencji i te escape roomy cały czas są dostępne, można sobie wejść, wykorzystać je także w edukacji z młodymi ludźmi, tak aby podnosić swoje kompetencje w tym obszarze cyfrowo-medialnym, tym społeczno-cyfrowej umiejętności zachowania się w świecie internetu. FADBRAW, która też robiła tworzenie treści multimedialnych, ale pozaszkolnych. Oni też robili taką telewizję internetową, gdzie młodzi ludzie tworzyli materiały i publikowali w takiej nieformalnej telewizji internetowej. Czy Młody Tuchów, jest to cały czas dostępny profil na Facebooku, w którym młodzi ludzie tworzą serwis informacyjny o Tuchowie, o małym miasteczku i tam ci ludzie młodzi cały czas dziennikarsko się realizują, podają informacje, ale ważne z ich punktu widzenia. No i tutaj macie Państwo takie zdjęcia, które się też częściowo znalazły w raporcie, pokazujące działania, chociażby Włosi tutaj robili przy okazji tych swoich filmów, które dotyczyły różnej tematyki pozaszkolnej, to także przygotowywali się pod względem makijażu, kostiumów, ale po co? Po to, żeby każdy mógł się w takim projekcie odnaleźć, o tym też jeszcze za chwilę odpowiem. No i teraz chciałem Państwu na koniec przedstawić takie krótkie zajawki tych 10 rekomendacji, które znalazły się w naszym raporcie, które mam nadzieję, że warto mieć z tyłu głowy, kiedy myślę o kompetencjach medialnych, kiedy myślę o kompetencjach społeczno-medialnych młodzieży i przede wszystkim stosowanie aktywnych metod nauczania, tak żeby one angażowały, żeby to nie były wykłady czy szkolenia, w których przedstawiamy wiedzę, ale żeby to młodzież brała czynny udział. I tutaj właśnie jako przykład mamy projekt Młodzieżowe Motywatorium, gdzie oni sami tworzyli różne historie, różne podcasty, nagrania. Kolejna rzecz, personalizacja procesu nauczania, czyli zweryfikowanie potrzeb, potencjału młodzieży i dopasowanie tych projektów, tych działań do tego, z jaką grupą pracujemy. Ja tu podałem przykład domu w Tuchowie, ale będąc we Włoszech, rozmawialiśmy właśnie z jednym z edukatorów i rozmawialiśmy o tym, czy robią jakieś podcasty, czy robią jakieś filmy, bo mają, mówi Łukasz, część z tych ludzi żyje w zamkniętym świecie, na przykład arabskim. Dla nich to jest jedyna okazja wyjść z domu czasami. Więc my się cieszymy, że na początek przychodzą do nas
i nic nie robią, tylko się przyglądają, tak? Z czasem na przykład dziewczynom zleciliśmy, spytaliśmy się, co lubią, powiedziały, że lubią szyć. Zleciliśmy im szycie kostiumów do niektórych naszych filmów i w tym się odnalazły. Bo dla nich na przykład wystąpienie przed kamerą czy wystąpienie przy mikrofonie było już czymś zbyt niemożliwym dla nich, tak? Kolejna rekomendacja, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Tych narzędzi nam coraz więcej przybywa. Narzędzi, które angażują, narzędzi, które pozwalają pracować w sposób atrakcyjny, ciekawy. Tutaj w raporcie wymieniamy wiele takich narzędzi, które były stosowane przez naszych partnerów, którzy w swoich projektach wykorzystywali technologię do tego, aby dla młodzieży było to atrakcyjne. Ja mogę podać taką informację ze swojego podwórka, bo za chwilę będą ferie mazowieckie, ferie też w innych województwach i był taki czas, że organizowałem wyjazdy dla młodzieży. I podczas tych wyjazdów opowiadałem im, ale ja, przewodnik, różne osoby, pewne informacje o mieście, w którym byliśmy, przyjmijmy o Zakopanem. I wiem, że kiedy robiliśmy na koniec quiz z nagrodami, zainteresowanie było zerowe. Ale jak zrobiliśmy znanego im ze szkoły Kahuta, to 40 osób siedziało, rywalizowało ze sobą i śledziło, kto jest na podium i kto wygrywa. I każdy z nich, kiedy zapowiedzieliśmy to przez tydzień wsłuchiwał się, co mówił pilot przez mikrofon o Zakopanem, o górach, o Tatrach, bo było to dla nich ciekawe, że na koniec wezmą w quizie internetowym udział i będą mogli zdobyć nagrodę. Kolejna kwestia związana z tym, że kompetencje medialne powinny być też trochę społeczne, promowanie pracy w grupach, tak żeby trochę odchodzić od tego indywidualizmu, który technologie nam czasami narzucają. Sami Państwo macie ten obraz pewnie dzieci właśnie siedzących na przerwach pod ścianą, każdy sam z własnym mikrofonem, każdy z smartfonem, i żeby porozmawiać ze sobą, żeby współpracować w grupie, żeby mieszać. Myślę, że na ten temat dużo więcej powie Paweł Walecki, którym kieruje program Równe Szanse, jest właśnie skupiony na tym, żeby rozwijać wśród młodzieży kompetencje społeczne w tym obszarze, takie także współpracy. Kolejne, zapewnienie dostępu do zasobów i wsparcia technicznego. Dlaczego to się znalazło? Myślę, że w tym tutaj gronie, jak jesteśmy, może być to dla nas mało istotne, ale kiedy obserwowaliśmy inicjatywy, które były realizowane we Włoszech, tam był to duży problem. Bardzo wiele młodych ludzi było pozbawionych dostępu do komputera, było pozbawione dostępu do czegoś innego niż smartfon. Choć smartfon sam w sobie może być komputerem, ale była bardzo niska możliwość pracy na przykład na profesjonalnych narzędziach. Na tym, żeby móc kształcić się, zdobywać doświadczenie na narzędziach, które w przyszłości mogą się przydać mu jako osobie pracującej, zdobywającej już aktywnej zawodowo. Kolejna kwestia, promowanie inkluzyjności w edukacji medialnej, czyli tego, żebyśmy nie wykluczali osób, które nie do końca mają predyspozycję, potencjał, ale także i chęć do tego, żeby uczestniczyć we wszystkich technologicznych. Kiedy realizujemy projekty z obszaru rozwijania kompetencji cyfrowo-medialnych, społeczno-medialnych, warto tak go zaplanować, aby każdy znalazł w nim swój udział. Ja mówiłem właśnie o tych dziewczynach, które szyły kostiumy dla części grupy, które niekoniecznie stały z kamerą, niekoniecznie przed kamerą, czy za kamerą, czy niekoniecznie stały przy mikrofonie, ale właśnie robiły coś małego. Ja sam kiedyś byłem koordynatorem takiego projektu, który się nazywał Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki, gdzie w skrócie STAR, gdzie część młodych ludzi, kiedy była na warsztatach z takim dziennikarzem, pewnie Państwo część znacie, pan Jarosław Kuźniar, i postawił ich przed kamerą, problemem dla młodych ludzi było utrzymanie wzroku skierowanego do kamery przez 10 sekund, bo to już było zawstydzające. I nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby stanąć, spojrzeć w obiektyw kamery i mówić, ale też nie zmuszajmy do tego. Jeżeli nie, to może ktoś jest świetnym montażystą, może ktoś świetnie zmontuje podcast, czy wrzuci super posta na stronę. Kolejna, rozwijanie
kompetencji społeczno-emocjonalnych, czyli żeby nie tylko za rozwijaniem kompetencji cyfrowych szła wiedza cyfrowa, ale także różnego rodzaju kompetencje społeczno-emocjonalne. Wiemy sami, że w obecnym świecie to, co młodzi czytają w internecie, ma bardzo duży wpływ na nich. Ma bardzo duże przełożenie na ich życie realne, a niestety także na decyzje, które podejmują w życiu realnym, czasami nawet tak drastyczne, które kończą się jakimiś próbami samobójczymi lub innymi rzeczami. Dlatego też rozwijając kompetencje cyfrowe musimy uczyć tych kompetencji także społeczno-emocjonalnych, umiejętności radzenia sobie z hejtem, umiejętności oddzielenia, weryfikacji informacji, umiejętność rozpoznania manipulacji, różnego rodzaju oszustw, które są wszechobecne także w świecie wirtualnym. Kolejna nasza rekomendacja to inspirowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Czyli do tego, żeby za pomocą technologii, za pomocą projektów cyfrowych wychodzili poza ten obszar swojej jednostki i robili coś na rzecz społeczeństwa, robili coś pozytywnego w kontekście całej grupy, czy lokalnej, czy może szkolnej, czy może na uczelni, żeby robić coś szerszego i tutaj chociażby przykładem jest projekt organizacji Eserci, która robiła takie historie storytellingowe opowiadające o ich uczniach, młodych ludziach, którzy uczestniczą w ich zajęciach, którzy opowiadali o tym, jak doświadczali różnego rodzaju dyskryminacji, doświadczali różnego rodzaju odrzucenia i oni też o tej równości, solidarności opowiadali w bardzo ciekawy sposób. Te historie były bardzo przejmujące, bo inaczej odbieramy historię, kiedy mówimy, czy inaczej odbieramy problematykę, kiedy mówimy o dyskryminacji i nierówności, a inaczej, kiedy poznajemy osobę, która doświadczyła tego i mówi o swoich osobistych doświadczeniach. I to tyle, co tutaj ja dla Państwa przygotowałem na temat naszego projektu, naszej inicjatywy. Za chwilę zaproszę do siebie Piotrka Maczugę, który tutaj przedstawi Państwu prezentację na temat sztucznej inteligencji i tego, jak w jej dobie pracować z młodzieżą, żeby może sztuczna inteligencja nie zawładnęła, ale to już świadomością młodych ludzi, ale to już zostawiam Piotrkowi. Dosłownie potrzebujemy minutkę na przełączenie prezentacji i zaczynamy kolejną część naszego programu. Dziękuję bardzo.